Nie, ja tylko Będziesz tak sięgał po wodę? No, żebyś nie za że będzie wyglądał, że mam jedną na spółkę. Dzień dobry, witamy Was na kolejnej sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi dotyczących motoryzacji Toyoty. Witają się z Wami niezłomni Maciej Kilim I Robert Mularczyk. Witajcie, witajcie, ale dzisiaj Q&A w nieco odmiennej formie, bo na początku grudnia mieliśmy wielkie korporacyjne spotkanie naszych najważniejszych wodzów z Toyota Motors Europe z najważniejszymi mediami europejskimi. To się nazywa Toyota Kenshiki Forum, takie coroczne spotkanie i na tym forum Pokazano nowości, czyli to, co najbardziej lubimy. To Maciek mi wszedł słowo, ale ma rację, bo zaczęliśmy od przede wszystkim modeli, które pokażą się nam w najbliższych miesiącach, czyli w roku 2022. Były też technologie, o nich później. Zacznijmy od samochodów. Dobrze. Od którego? Który najbardziej się spodobał? Oczywiście, jak dla mnie, jak dla wielu osób podczas tego spotkania, Toyota Corolla Cross, która wjedzie niebawem do Europy. Oto Corolla. No nie do końca Corolla, bo to SUV. Corolla Cross, zbudowana na płycie podłogowej całej rodziny Corolli. Samochód, po którego sięgną ci, dla których CHR jest zbyt mały i za mało rodzinny, a RAV4 przytłacza swoją wielkością. Ale to nieco klasyczne nadwozie skrywa w sobie dwie bardzo ważne nowości. Po pierwsze, to w tym samochodzie debiutuje piąta generacja napędu hybrydowego i w tym samochodzie, jako pierwszym z całej rodziny obecnie dostępnych Corolli, otrzymamy inteligentny napęd AWDI wszystkich czterech kół. Jak widzieliście, samochód umiejscowiony gdzieś pomiędzy CHR-em a RAV4, ale Corolla Cross ma ten sam rozstaw osi, Maćku, co CHR. Zarówno CHR, jak i Corolla zbudowane są na jednej platformie, Corolla Cross, też na tej samej, a więc platforma wielkości C. Tak naprawdę auto jest około 9 cm krótsze od RAV4, a więc auto zdecydowanie mniejsze. Warto powiedzieć, że na to auto wiele osób czeka, ponieważ C-SUV, tak określamy tego typu samochody, to najpopularniejszy segment w Europie. Ja muszę przyznać, że od momentu powrotu z tego spotkania korporacyjnego jestem wręcz bombardowany przez dalszych i bliższych znajomych o ten samochód, o Corolla Cross. Kiedy będzie, czy będzie w Polsce? Duże zainteresowanie. O dziwo, bo jak dla mnie osobiście to auto, tak nieco pudełkowato wyglądające, to nie jest mój ideał piękna w tej klasie. Oj tam. Przede wszystkim, Robercie, ten samochód taki ma być. Zauważ, że zaczęliśmy od tego, że w tym segmencie mamy już CHR-a i to jest to auto, które ma przede wszystkim przyciągać nabywcę designem, wyglądem. Auto o nadwoziu coupé, bardzo atrakcyjnie narysowane. Natomiast Corolla Cross po drugiej stronie skali. Ten samochód ma być prosty, pudełkowaty, tak jak powiedziałeś, właśnie dlatego, że był duży w środku, dużo miejsca dla nowoczesnej rodziny. A przy okazji też bardzo nowoczesny, bo już wspomnieliśmy w materiale, mamy pod maską debiutanta, czyli napęd hybrydowy piątej generacji. Dziś jest czwarta generacja na rynku, tam będzie piąta. Na auto czekaliśmy praktycznie rok od premiery światowej, bo to samochód światowy, produkowany w Japonii, w jednej fabryce z RAV4 czy Priusem hybrydowym. A tu taka niespodzianka. Właśnie, może powiem, dlaczego czekaliśmy dłużej niż chociażby nasi koledzy z Tajwanu. No, sprawa bardzo prosta. W Azji auto dostępne już mniej więcej od roku, ale dostępne ze starym typem napędu, a więc z hybrydą czwartej generacji. My czekaliśmy, ponieważ zależało nam na tym, aby do Europy Corolla Cross weszła z nowym, najnowocześniejszym napędem hybrydowym, a więc hybrydą piątej generacji. No to jak już jesteśmy przy tej hybrydzie, Maćku, to czym ta piąta generacja różni się od obecnej czwartej? Czwarta jest naprawdę fajna. No tak, ale jak się domyślasz, ta jest jeszcze fajniejsza. Czym się różni? Postęp. Po pierwsze tutaj hybryda, wszystkie elementy hybrydy piątej generacji są zdecydowanie mniejsze od tej z czwartej generacji. Około 20-30% każdy z elementów jest mniejszy, a co za tym idzie, jest dużo lżejszy. A jak wiesz, w każdym samochodzie walczymy o obniżenie masy przede wszystkim. Ale pomimo to, że te elementy są mniejsze, lżejsze, to są dużo bardziej wydajne. Dzięki temu samochód jest bardzo szybki. Zauważ, że no cóż, Corolla Cross jest dużym autem, to jest SUV, natomiast w osiągach, w parametrach jest nawet szybszy od Corolli hatchback, a więc będzie robił wrażenie. A przy tym
oczywiście pali jeszcze mniej niż hybrydy, które znamy z naszych ulic. Bo to jest to, o czym chyba mi wspomniałeś przed tym nagraniem, że mamy wydajniejszy akumulator. Jak jest wydajniejszy akumulator, to też jest wtedy możliwe większe wyciśnięcie mocy z silnika elektrycznego. Dokładnie tak. Tak naprawdę przy napędach elektrycznych bardzo istotna jest nawet nie moc silnika elektrycznego, tylko moc baterii, którą mamy, a ta jest dużo bardziej wydajna, dzięki czemu cały układ w wersji 2-litrowej osiąga prawie 200 koni mocy. Mnie, szczerze powiedziawszy, jeszcze jedna rzecz uderzyła, że tam mamy w Corolli jako pierwszym modelu z całej rodziny Corolli napęd AWDI znany chociażby z RAV4 czy z Highlanderem. No tak, ale to akurat nie powinno Cię dziwić, Robercie, no bo Ale to jest trochę mnie typowy zaskoczyło. napęd, rozwiązanie napędu 4x4, jaki stosuje Toyota w swoich autach hybrydowych już od kilku chwil przecież. No ale dotąd w Corolli nie mieliśmy takiej możliwości posiadania napędu 4x4. No nie było takiej potrzeby, nawet CHR w tej chwili dostępny jest tylko z napędem na przednią oś, natomiast Corolla Cross, a jakże, z napędem na 4 koła. Czyli będziemy mogli z rodziną zapakować się na weekend w jakieś delikatne błotko tym samochodem. Pewnie tak, pewnie uśmiechnąłem się, ponieważ tak naprawdę to auto ma wozić rodzinę do szkoły, do sklepu, w błotko, no powiedzmy na wyjazdy weekendowe. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest dosyć istotna w tym aucie, nowa, która na pewno uprzyjemni te wyjazdy, to są zupełnie nowe multimedia, na które też Toyota kazała trochę czekać. No właśnie, bo jak ja wsiadłem do tego samochodu, to ten kokpit, który zobaczyłem, to mi bardzo mocno przypominał kokpit chociażby z Corolli hatchback. No nie bez powodu Ci ją przypomina, bo tak naprawdę jest zaadoptowanym kokpitem z Corolli, na przykład hatchback. Natomiast są istotne różnice. Po pierwsze, zegary są wyświetlane. Tak? Czyli już wreszcie mamy samochód, gdzie są zegary typu digital. Możemy sobie tam zmieniać te ustawienia, wybierać różnorakie wręcz pozycje. Tak jest, dowolnie możesz sobie przed konfigurować, kierowcą. ustawiać to, co chcesz, według własnego gustu, podobań. Bardzo przyjemna funkcja. Druga rzecz istotna to jest drugi monitor centralny. Po pierwsze jest dużo większy, 10,5 cala, no to już jest konkretny kawał telewizora. Sporo, dużo większy od obecnego w Corolli. Tak, natomiast myślę, że nie tyle nawet jego wielkość jest tutaj istotna, ale to, że jest po pierwsze dużo bardziej wyraźny. Tam jest nowy system zastosowany. Wysoka rozdzielczość, tak. Lepsza jakość. No i mnóstwo fajnych funkcji dodatkowych, którą ten system nam gwarantuje, jak chociażby nawigacja, którą masz update'owaną z chmury, z internetu, i to bez konieczności podłączania w ogóle telefonu. Nie musisz go posiadać. Samochód sam w sobie posiada kartę SIM i dzięki temu łączy się z internetem. Czyli to jest podobne rozwiązanie, jakie pokazano ostatnio w Yarissie Cross. No i tu oczywiście pytanie. W Yarissie Cross mamy abonament 4-letni wykupiony przez Toyotę dla użytkowników po to, żeby się bez kosztów dodatkowych łączyć z netem. Jak to będzie w Corolli Cross? W Corolli Cross, no dokładnie tak samo. Oczywiście ten karta Za SIM darmo. jest wliczona w cenę samochodu. Jak to zwał, tak to zwał. Jak sami widzicie, auto ciekawe, no to Baćku, pytam bez kozery o ceny i dostępność w Polsce. Kiedy to auto się u nas pojawi, bo mnie strasznie o to męczą znajomi. Ile będzie kosztować? No to tak, zacznijmy od ceny. Zaczęliśmy od tego, że auto znajduje się wielkościowo tak między CHR-em a RAV 4. Tak jest. I tu nie zaskoczycie, cenowo będzie się znajdowało właśnie między CHR-em a RAV 4. Jasne, Dokładnej ceny jeszcze oczywiście nie podam, bo negocjacje wciąż trwają. Auto pojawi się w przyszłym roku, tak naprawdę produkowane w Japonii, w związku z tym jest pewien czas, kiedy auto jest transportowane do Europy. We wrześniu dni otwarte, ale myślę, że dużo wcześniej udostępnimy możliwość rezerwacji auta. Już na wiosnę myślę, że powinna być dostępna w salonach Toyoty do rezerwowania. No tak, będzie to auto dostępne w salonach, to warto się przejść, obejrzeć. Ja sam się z chęcią dotknę takich samochodów testowych naszych, tych centralnych, które tu pojawią się w Toyocie Motor Poland na Konstruktorskiej w Warszawie, bo sam jestem bardzo ciekawy tego auta. Siedziałem w nim przez chwilę, bo potem mnie wygoniono niestety. Trzeba było odświeżyć salę, więc mam pewien niedosyt obcowania z Corollą Cross. Maciek chyba miał okazję dłużej dotykać takich prototypów i przedprodukcyjnych wersji. Natomiast Robercie, auto jest oczywiście fantastyczne, ale co ja tu będę opowiadał? Przyjedzie, pojeździmy, trzeba wtedy sam docenisz. Trzeba zobaczyć te wszystkie feature'y tak zwane, czyli nowości. No to cóż, rozstajemy się teraz z Corollą Cross, a Was zapraszamy na kolejny odcinek forumowy Q&A'ów. W nim porozmawiamy sobie o tajemniczym aucie BZ4X. Do zobaczenia. Do zobaczenia.